Cześć, tutaj Borys z Pracowni Betonu. Witajcie na kanale Festfloor. W dzisiejszym filmie chciałbym pokazać Wam, jak wzmacniamy podłoże przed aplikacją mikrocementu. Często pytacie nas, w jaki sposób przygotować podłoże pod mikrocement, tak aby Wasza posadzka była jak najbardziej odporna i trwała. Zapraszam do oglądania. Podłoże wzmacniamy za pomocą mikrocementu Festfloor Life. Jest to mikrocement z grubym kruszywem. Nazywa się Festfloor Life Baza. Jest to dwuskładnikowy mikrocement do wzmocnienia podłoży. Oprócz tego mamy siatkę z włókna szklanego. Tutaj mamy super cienką siatkę, w którą będziemy zatapiać właśnie mikrocement. Zestaw ten składa się z dwóch składników. Składnik A jest to proszek. Do proszku dodajemy polimer. Całość to jest 20 kg gotowej masy. To Wam powinno starczyć na około 10 m2 w dwóch warstwach. My w tym mieszkaniu mamy wylewkę samopoziomującą, którą musimy teraz wyszlifować. Ja Wam proces ten teraz pokażę. W pierwszym etapie musimy zeszlifować leszko cementowe z naszej wylewki. Używam do tego właśnie tej maszyny. Jest to maszyna Columbus, osprzęt diamentowy. Przede wszystkim to jest dla Was najważniejsze, żebyście szlifowali takie posadzki osprzętem diamentowym. Po tym zabiegu będzie można dalej przystąpić do prac, ponieważ to szlifowanie dajemy to, że powierzchnia jest oczyszczona, wyrównana, nie ma resztek kleju, nie ma resztek farb i jest gotowa do tworzenia podłogi z mikrocementu. Po dokładnym wyszlifowaniu posadzki i jej odpyleniu możemy przystąpić do gruntowania podłoża. Grunt przed aplikacją dokładnie wstrząśnijcie. Jest to akrylowy grunt do wzmocnienia podłoży chłonnych. Rekomendujemy Wam zawsze stosowanie gruntu przed aplikacją mikrocementu. Nalewamy go do kuwety. Dużą zaletą gruntowania posadzek jest to, że grunt wchłania się w posadzkę i uwypukla wszystkie ewentualne pęknięcia, jakie na posadzce są. My tutaj mamy przykład pęknięcia, który będziemy naprawiać i chcę Wam o tym teraz powiedzieć. Do naprawy używam zestawu do napraw pęknięć. W posadzce jest to żywica epoksydowa, dostępna w ogólnym markecie i takich oto klamerek, które będziemy wkładać do wyciętych otworów. Mamy tutaj pęknięcie, jest ono wzdłuż naszego pomieszczenia. My będziemy teraz nacinać w poprzek co 15-20 cm tą dylatację.
Następnie zalewamy to żywicą, następnie wkładamy w każdy taki otwór klamrę, czekamy do pełnego wyschnięcia, delikatnie szlifujemy i możemy dalej działać. Pęknięcia zszyte, żywica zastygła, miejsca po żywicy są zeszlifowane, powierzchnia jest gładka, równa, więc możemy przystąpić teraz do klejenia siatki. Najpierw ją rozłożę, a później będę ją wklejał. Po rozłożeniu siatki możemy ją przykleić do podłoża. Używamy do tego naszego Fest Liquidu. Przed otwarciem wstrząsamy. Otwieramy i wlewamy. Jak widzicie, jesteśmy już na siatce, więc polimer wysechł. Możemy działać dalej. Mam przed sobą pudełko mikrocementu Festrol Life Baza, polimer. Jest to produkt do wzmacniania podłoża. Teraz my go nałożymy na siatkę i pokażę Wam, jak go mieszam. Po około 4-6 godzinach możecie ponownie wejść na podłogę i zacząć ją szlifować. Pamiętajcie, że czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności powietrza. Im bardziej wilgotno, tym ten czas może się wydłużyć. My szlifujemy bazę padami diamentowymi o gradacji 50. Możecie też do tego użyć papierów ściernych o gradacji od 40 do 60. Posadzka jest już wyszlifowana, odkurzona. My możemy przystąpić do mieszania materiału na drugą warstwę i za chwilę będziemy go aplikować.
Jak widzicie, nakładam już drugą warstwę bazy. Po wyschnięciu również ją przeszlifuję, odkurzę i będę mógł aplikować końcowe warstwy mikrocementu. My Wam w ten sposób rekomendujemy do wzmacniania Waszych podłóg, do zdania podłoża pod mikrocement. Nam się on sprawdza i mam nadzieję, że Wasze podłogi będą również w tym systemie robione. My się z Wami żegnamy, wracam do dalszej pracy. Widzimy się przy kolejnych realizacjach. Cześć!